Proszę Państwa, godzi się powiedzieć kilka słów na temat jakby okresu przygotowawczego i realizacji filmu, ponieważ właściwie Wajda nie dokonał żadnych złych wyborów, tak powiem, artystycznych, realizując ten film, już od momentu, kiedy miał scenariusz w ręku. Scenariusz zresztą szybko napisany, z Andrzejewskim, to nie jest takie istotne, też dość szybko przyjęty przez władzę, władza się za bardzo nie czepiała, zresztą kinematografia była wtedy w czasie takiej przejściowym, nawet nie było szefa kinematografii, był tylko PO kinematografii, Jerzy Lewiński, on klepnął ten scenariusz, więc scenariusz nie wzbudził jakichś wielkich kontrowersji. I proszę Państwa, Wajda wpadł na kilka naprawdę świetnych pomysłów. Pierwszy pomysł, to właściwie nawet pomysł kierownictwa produkcji, to, żeby film realizować we Wrocławiu. Wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, proszę Państwa, była wtedy trzeciorzędną wytwórnią, a w każdym razie drugorzędną. Wytwórnią, w której nikt nie chciał robić filmy, dlatego że zaopatrzenie jej w sprzęt oświetleniowy i tak dalej było dużo gorsze. Nie było laboratorium taśmy filmowej, do wywołania taśmy filmowej, więc jak kręcili, to taśma musiała jechać do Łodzi i z powrotem wracać i dopiero wtedy po 3 dniach na przykład mogli oglądać materiały, które nakręcili. Ale co było, proszę Państwa, ważne? Otóż Wrocław miał taki genius loci, wiecie, takiego ducha miejsca. Otóż Wajda mówił, że to był szczęśliwy wybór, że właśnie tam nakręcili ten film, ponieważ oni byli skoszarowani w wytwórni filmów fabularnych, byli skoszarowani w tym miejscu i spalali się twórczo, nie wyjeżdżając nigdzie na boki, nie będąc rozrywanymi w Łodzi, niedaleko Warszawy, na jakieś działania teatralne, na jakieś spektakle, reżyserię, tylko przez kilka miesięcy właśnie byli tam skoszarowani, mieszkali nawet w tym budynku wytwórni, bo u góry były pokoje hotelowe i kiedy chcieli na przykład, to schodzili w papuciach, na przykład Zbigniew Cybulski, Janusz Morgenstern, schodzili w papuciach i grali i próbowali sceny do zdechu, żeby to było jak najlepsze. Wyzwoliła się taka chemia, której, proszę Państwa, rzadko się zdarza w realizacji filmów. Kolejnym, proszę Państwa, niezwykle ważnym i trafnym wyborem był dobór obsady. Otóż, proszę Państwa, my dzisiaj wiemy, że Popiół i Diament, no trudno sobie wyobrazić bez Zbyszka Cybulskiego. Popiół i Diament i Zbyszek Cybulski to właściwie jedno, tak można powiedzieć. Natomiast, proszę Państwa, Zbyszek Cybulski to była absolutnie ostatnia opcja i to można powiedzieć prawie że alarmowa. Wcześniej Wajda rozważał inne nazwiska. Kilka wymienię: Bogusz Bilewski, Zbigniew Józefowicz, Stanisław Mikulski, czyli Klos, jak Państwo wiecie. Tadeusz Janczar także był brany pod uwagę, natomiast Zbyszek Cybulski nie. Wajdzie ten facet się po prostu nie podobał na wykonawcę Maćka Chojmickiego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Wajda miał zupełnie inne wyobrażenie Akowca z roku 1945. Pozwolę sobie zacytować to, co Wajda mówił o tych chłopakach. Takich chłopców i ja dobrze znałem. Nie byli podobni do Zbyszka. Chełmicki to ciemny blondyn, wysoki, wysmukły, ubrany w samodziałową marynarkę, bryczesy i oczywiście długie buty. No jak Państwo wiecie, jak Państwo pewnie kojarzycie, Zbigniew Cybulski nie jest ani blondyn, ani wysoki, ani wysmukły. To nie pasowało do opisu Andrzeja Wajdy. Dalej, był za stary już, miał już 31 lat, krępy, te ruchy trochę niedźwiedziowate już nawet wtedy, pomimo tego, że jeszcze wtedy był dość szczupły, później się dopiero roztył, jak przeniósł się do Warszawy z Gdańska. Co najgorsze, to Cybulski musiał nosić okulary ze względu na wadę wzroku. Nosić okulary. Co to za aktor bez oczu? No kurczę, patrzy się na aktora, na jego twarz i nie widać oczu. Aktor to oczy w dużym stopniu, zwłaszcza w dramacie psychologicznym, którym częściowo ten film jest, w którym się człowiek wpatruje w jego mimikę. A on tu nie widzi w ogóle oczu. Nawet podejmował Wajda próby takie kamerowe z Jerzym Wójcikiem, który został operatorem tego filmu, żeby sprawdzić, czy jak się dobrze oświetli, to czy widać od czasu do czasu oczy Zbyszka Cybulskiego, żeby one cokolwiek wyrażały. Tak? No udała się ta próba, więc to zaakceptował, ale przede wszystkim, proszę Państwa, Zbyszek Cybulski został zatrudniony ze względu na upór jednego człowieka. Bardzo proszę. O nie, to wytwórnia filmów fabularnych, to nie jest ten człowiek. To oczywiście wytwórnia filmów fabularnych. To Zbyszek Cybulski, czyli antyteza, zdaniem Andrzeja Wajdy, Akowca. I teraz jeszcze raz proszę. O, Janusz Morgenstern, drugi reżyser tego filmu, proszę Państwa. Państwo wiecie także i w ogóle reżyser wybitny. Otóż, proszę Państwa, Janusz Morgenstern się uparł. Dlaczego się uparł na Zbyszka Cybulskiego? Poza tym, że go znał, bardzo go lubił, dość mocno był zakorzeniony w środowisku gdańskim, a Zbyszek Cybulski wtedy był w środowisku gdańskim, był między innymi aktorem teatrzyku Bim Bom, szefem tego teatrzyku. Otóż przede wszystkim dlatego, że postanowili razem ze Zbyszkiem Cybulskim napisać scenariusz filmu swojego własnego, debiutu Janusza Morgensterna. Janusz Morgenstern miał dosyć, był cały czas drugim reżyserem. I postanowił razem z Zbyszkiem Cybulskim napisać
Scenariusz właśnie o Bim-Bomie. Później z tego powstał film Do widzenia do jutra, państwu znany. I miał świadomość, że jeśli się skoszaruje Cybulskiego na pół roku we Wrocławiu, to oni to napiszą. To oni napiszą ten scenariusz. Jeśli Cybulskiego nie będzie tam, to ten scenariusz się rozejdzie i nic z tego debiutu. Rzeczywiście tak było. Pisali ten scenariusz na planie Popiołu i Diamentu. I proszę państwa, można więc powiedzieć, że trochę przez przypadek i przez upór Janusza Morgensterna Cybulski był wzięty pod uwagę i ostatecznie został Maćkiem Chełmickim. I on, proszę państwa, w fajny sposób zostawił takie wspomnienie, Zbyszek Cybulski zostawił wspomnienie, jak spotkał się po raz pierwszy z Andrzejem Wajdą jeszcze na zdjęciach próbnych. Zdjęcia próbne zresztą do sceny, którą państwo, proszę zwrócić na nią uwagę w filmie, to jest scena w toalecie, kiedy Maciek Chełmicki tak się buja na drzwiach, prawda? Rozmawia z Andrzejem Koseckim. Bardzo proszę, bo chyba mam tą scenę. Jest, o właśnie, troszkę jest tutaj. To są zdjęcia, fotosy właśnie z kręcenia już właściwej sceny, ale na zdjęciach próbnych kręcono właśnie tą, zapraszając różnych aktorów, żeby zagrali właśnie tą scenę, kilka słów do partnera. I Cybulski wspomina to tak. Zawezwano mnie do Popiołu i Diamentu. Pierwsze ujęcie zaczynało się od sceny w ubikacji. Za chwilę będą kręcić, a ja nie mam klucza do roli. Oparłem się o drzwi. Zdenerwowany, podświadomie stanąłem w tej pozycji, jaką zapamiętałem z końca nocy i obserwacji ludzi, którzy powiadają, a może coś się zdarzy. Koniec nocy, proszę państwa, to film o współczesnej młodzieży. Nie? Może coś się zdarzy, jakoś to będzie. Nie? To takie hasło, myślę, że proszę państwa częściowo dziś aktualne. Nie? Jakoś to będzie. Nie? To zresztą fajna postawa. Kołysałem się, drzwi skrzypnęły. Wtedy Wajda zawołał, to trzeba właśnie tak. Co tak? Kołysać się. Także w znaczeniu ideowym. Nie można oczywiście przekołysać się przez cały film, ale w tym niepokoju, w tym oczekiwaniu, w tej wahadłowości musi być cała sylwetka psychiczna. Ten człowiek znalazł się na pograniczu dwóch różnych epok. Jeśli państwo będziecie patrzyli na scenę, może państwo nawet tego nie dojrzycie, nie dostrzeżecie tak uważnie, kiedy Cybulski tak się buja, to proszę pamiętać, że to jest naprawdę przemyślany zabieg formalny, który ma być właśnie wyrazem tego wahania się tego bohatera. Za chwilę zresztą powiemy, co jest istotą jakby tej konstrukcji postaci, ale to właśnie wahanie jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Proszę państwa, kiedy Cybulski Wajda zdecydował się na Cybulskiego i jeszcze dowiedział się, że Cybulski widział filmy z Jamesem Deanem, wtedy bożyszczem nowej gry aktorskiej, że widział filmy z Jamesem Deanem, Wajda także, i powiedział mu, masz właśnie grać tak jak on, tak bardzo współcześnie, nerwowo, trochę histerycznie, a nie z teatralną manierą. Masz być sobą raczej niż odtwarzać tekst. To kiedy, proszę państwa, to wszystko się zgrali, to Wajda machnął ręką i powiedział, dobra, Maciek Chełmicki, to ty. Już mu nie przeszkadzały nawet te okulary. Więcej, proszę państwa, te okulary nagle stały się bardzo ciekawym rekwizytem. Już pomijam fakt, że później cała Polska chodziła w tych okularach po tym filmie, ale w tym filmie stały się takim oto rekwizytem, że Wajda uzasadnił, iż te okulary to jest tak zwana nieodwzajemniona miłość do ojczyzny, a to miało znaczyć, że, tam zresztą pada to sformułowanie, że wzrok stracił, a w każdym razie pogorszył się wzrok temu Maćkowi Chełmickiemu, gdy przechodził przez kanały. Gdy przechodził przez kanały, pogorszył mu się wzrok i musi teraz nosić okulary, więc Wajda tym sposobem nawiązał trochę do tego swojego wcześniejszego filmu, a jednocześnie w tych czarnych okularach było coś, proszę państwa, z takiego symbolu kogoś ślepego, kogoś, kto wiedział, jak żyć w czasie wojny, ale teraz już nie wie jak i to jakby taka trochę maska zakrywają, to jakby coś, co przeszkadza mu dobrze widzieć. Tak Wajda w każdym razie także interpretował te okulary, więc jak państwo widzicie, okulary w końcu stały się ciekawym elementem takim rekwizytowym, bardzo, bardzo znaczącym. Pozwolił Cybulskiemu, proszę państwa, Wajda na kompletny anachronizm, tak się zwykle używa tego sformułowania, czy ahistoryzm. Po pierwsze, Cybulski jest ahistoryczny pod względem zachowania i kostiumu. Kostium najłatwiejszy, prawda? Gdyby mu prosić... A może jeszcze następny? Proszę państwa, nikt z akowców nie ubierał się tak, w taki sposób w 1945 roku. Nikt nie nosił, a w każdym razie no, trudno było kogoś takiego znaleźć, kurtkę battle dress, cieniutkie spodnie, dżinsy, rureczki i takie trapery. To wszystko, proszę państwa, wprowadzono dopiero w modę w latach 50., a święciło triumfy właśnie w połowie lat 50., właśnie noszone przez młodzież tamtego czasu. Więc w tym stroju było coś już prowokacyjnego. Oto Cybulski, on tak zresztą jak chodził w życiu codziennym, oto Cybulski wszedł na ekran w swoim własnym stroju. Pamiętna jest anegdota, Wajda ją często przypominał, oto Cybulski wchodzi do garderoby,
gdzie mają go charakteryzatorki i kostiumolożka mają go przygotować do roli, mają mu wybrać strój na akowca z 1935 roku, wchodzi do garderoby i po 3 minutach wybiega, goni za nim kostiumolożka, goni za nim garderobiana i tam charakteryzatorka i mówi: panie Andrzeju, do Wajdy, on nie chce się przebrać, nie? I Wajda kupił to. Wajda powiedział: dobra, graj w swoim współczesnym stroju. Żeby Państwa zrozumieć trochę ten anachronizm, to wyobraźmy sobie, Państwa, taki film, nie wiem, no jakiś film z lat 70. czy 80., to był Człowiek z żelaza i głównego bohatera, który, nie wiem, no, chodzi w takich spodniach potąd, tak? Takie współczesne, nie wiem, czy dzisiaj się już chodzi jeszcze w takich spodniach, ale niedawno się chodziło w takich spodniach, workach do kolan, prawda? Jakaś... nie? Może przesadzam trochę, ale proszę sobie wyobrazić, że w filmie historycznym nagle pojawia się taka postać. To nie było aż tak radykalne różnica tych kostiumu, ta obyczajowa, ale jednak. I nagle widzowie oglądają gościa, który chodzi w ubraniu z roku 58, a nie z roku 45. Więc po pierwsze anachronizm stroju i nie dziwne, że młodzi kupili tą postać. Że młodzi widzowie odnaleźli nie dawnego brata, akowca, starszego brata, a może nawet ojca w tej postaci, a odnaleźli siebie. Jeszcze bardziej odnaleźli siebie, proszę Państwa, ze względu na taki anachronizm zachowania. Otóż Zbyszek Cybulski w tym filmie, proszę Państwa, zachowuje się właśnie tak jak młodzież z roku 58. Jest taki niesforny, taki nonszalancki, nerwowy, z rękami w kieszeni, trochę jak na tym zdjęciu, które Państwo przed chwilą oglądaliście. Powiedziałbym znowu, użył takiego słowa luzacki, łatwo nawiązuje kontakty z kobietami, tymczasem to pokolenie akowskie, to roku 44 czy 45, wiecie Państwo, to była cała etykieta w stosunkach do kobiet. A on leciutko nawiązuje ten kontakt, co było znamieniem także tych przełomów obyczajowych przez tych kilkanaście lat. Dalej, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, jest religijnie indyferentny, obojętny religijnie. Tam jest taka ważna scena, kompletnie z punktu widzenia prawdy historycznej niewiarygodna, kiedy Maciej Chełmicki, spacerując po kościele, taka randka z Krystyną, to dobre miejsce na spacer, jak Państwo widzicie, spaceruje po zburzonym kościele, wchodzą do kaplicy i on odsłania 2 zabite przez siebie trupy, ponieważ na początku tego filmu dokonuje zamachu, ale zabija przez przypadek nie tego, co trzeba, nie sztukę, ale 2 robotników z cementowni. I proszę Państwa, wchodząc do tej kaplicy, zachowuje się, jakby w ogóle nie dostrzegał, że tam jest figura Chrystusa, że to jest miejsce święte, że leżą tutaj na katafalku ciała, naprawia jakiś but Krystynie, wali dzwonkiem w ten but, bo jej się akurat zepsuł. I wielu oceniało, tak się nie zachowywali akowcy. Akowcy byli ludźmi w gruncie rzeczy, którzy mieli bardzo takie, można powiedzieć, poważne, czy nawet jeśli mocno nie wierzyli, ale mieli poważne podejście do tradycji katolickiej. Nigdy czegoś takiego by nie zrobili. Natomiast młodzi z 56-57 roku, w dużym stopniu już zaświadczeni, oni mogli się tak zachowywać. I Cybulski nawet w tym rysie osobowości, a skądinąd był katolikiem, w tym rysie osobowości zawarł także właśnie taką obojętność religijną, zaświadczenie tych młodych. I to spowodowało, proszę Państwa, że Zbyszek Cybulski w tym filmie jest tyleż zagubionym akowcem z 1945 roku, co także zagubionym młodym człowiekiem z roku 1958. Nagle ten film, zobaczcie Państwo, teoretycznie historyczny, stał się niezwykle aktualny i nagle to, co mówiłem, proszę Państwa, że jesteśmy sami na świecie, to film współczesny, tutaj też jakby ta współczesność przeniosła się przede wszystkim za sprawą Zbyszka Cybulskiego, bo pozostałe postaci, proszę Państwa, grają w kostiumach z epoki. Tak jest ubrany Andrzej Kosecki, czyli Adam Pawlikowski, o którym za chwilę kilka jeszcze słów. Także, proszę Państwa, to jest też niezwykle ważne. No właśnie, godzi się tutaj wspomnieć o kilku innych aktorach, ale tylko na zasadzie haseł wywoławczych. Bardzo proszę, gdybym mógł prosić o Adam Pawlikowski. Fascynująca postać, muzykolog, to nie był aktor. Muzykolog, zresztą to, że nie był aktor, to trochę widać, proszę Państwa, w tym filmie. Momentami jest delikatnie drewniany, tak bym użył takiego eufemizmu, ale bardzo dobrze pasujący do Zbyszka Cybulskiego, bo Zbyszek Cybulski jest ekspresyjny. Zbyszek Cybulski jest momentami historyczny. Natomiast Adam Pawlikowski musiał na zasadzie kontrastu być stonowany, introwertyczny do środka. I Adam Pawlikowski, trochę nadrabiający dobrą miną i brakowało mu po prostu warsztatu, jest taki trochę spięty, ale to dobrze. On fajnie kontrastuje do tej postaci. Adam Kosecki, czyli kolega z partyzancki, który zabija także, czy uczestniczy także w zamachu. Dalej, Ewa Krzyżewska, bardzo proszę. To Krystyna, to jest ta kobieta, w której się zakochuje Maciek Chełmicki. Studentka wtedy 1. roku aktorstwa, tak samo kompletnie zagubiona w filmie, zestrachana, ale znowu, proszę Państwa, to, że była taka wystraszona, to, że była taka poważna bardzo, spowodowała, że ta rola jej wyszła.
Ona za dużo nie gra w tym filmie. Jest jest taka wycofana, ale znowu właśnie ta powaga sprawia, że ona nie gra jakimś teatralnym grebsem, nie jest kokietką kokietującą Maćka Chojnickiego, tylko jest poważna. W Wajdzie się nie podobała jej gra, to ciekawe, tak na marginesie dodajmy, ale w 1962 roku Akademia Francuska nagrodziła ją nagrodą aktorską właśnie za tą rolę. Także pierwszoroczna, można powiedzieć, studentka aktorstwa całkiem nieźle wyszła. Świetni aktorzy drugiego planu. Gdybym mógł prosić. Bogumił Kobiela, jak to mówił Wajda, przyszedł za Cybulskim. To były papuszki nierozłączki. Oni razem prowadzili teatrzyk Bim Bom w Gdańsku i to takie papuszki nierozłączki. Tak? Więc jak szedł do filmu Cybulski, no to musiał być też i Bogumił Kobiela. Tutaj gra Drewnowskiego, takiego sekretarza prezydenta miasta. Paskudna postać, zobaczcie państwo. I drugi Stanisław Milski, który gra redaktora Pieniążka. Też świetna tutaj postać. Bardzo proszę, następny. Artur Młodnicki, Kotowicz, Wodzirej Poloneza. Następne, proszę. I Jan Ciecierski, słynny aktor w tamtego czasu, gra portiera. Mógłbym, proszę Państwa, tak wymieniać wiele tych aktorów, ale proszę zwrócić uwagę właśnie na grę tychże właśnie. Natomiast, Państwa, jeden wybór był wyborem kompletnie nietrafionym. Jeden wybór aktorski był wyborem kompletnie nietrafionym, co zresztą paradoksalnie, proszę Państwa, wyszło filmowi później na dobre. Zaraz powiem dlaczego. Bardzo proszę. To jest Szczuka, proszę Państwa. Oczywiście ten po prawej stronie, bo jak się Państwo domyślają, ten po lewej to Cybulski. To jest Szczuka, czyli Wacław Zastrzeżyński. Wacław Zastrzeżyński, lat wtedy 57, aktor teatralny, który do momentu realizacji filmu Po Piłbiałym zagrał tylko jedną drugoplanową rolę w filmie Pościg z 54 roku, którego Wajda wziął ze względu na wygląd. Wajda chciał, żeby ten Szczuka był taki charyzmatyczny z wyglądu. Przypomniał trochę Broniewskiego. O tak, żeby na sam widok widz miał poczucie, że to jest taki styrany życiem komunista z przeszłością, który służył ludziom, a teraz trochę już kulejący, no właściwie nic z tego służenia nie ma, ale nadal altruistycznie tej ludzkości służy. Otóż Państwa, Wacław Zastrzeżyński był drewniany jak drewno, znowu użyję tego eufemizmu, był koszmarny aktorsko, zresztą Państwo zobaczycie, zresztą też nie miał zbyt wiele co do grania, ale był naprawdę niezbyt dobrze obsadzony. I to spowoduje, proszę Państwa, że jakby tym bardziej Zbigniew Cybulski zdominuje ten film, bo w porównaniu z drewnianym Wacławem Zastrzeżyńskim, który wypowiada komunistyczne frazy, zobaczcie Państwo na początku filmu strasznie taka tendencyjna i schematyczna scena na samym początku, kiedy Szczuka przemawia do robotników, w porównaniu z żywym jak energia, jak elektron Zbigniewem Cybulskim, proszę Państwa, no to kurka przegrywał na wszystkich frontach. Przegrywał na wszystkich frontach, co później spowodowało, proszę Państwa, że publiczność bardzo mocno wierzyła w Cybulskiego, a w Zastrzeżyńskiego komunistę niekoniecznie. Miał zresztą Wajda z tego powodu trochę kłopotów. No, zresztą aktor cierpiał mocno na chorobę alkoholową. Żartobliwie mówiono, że żeby dobrze zagrać jakiegoś dubla każdego dnia, no to musiał sobie dla kurażu walnąć, że tak powiem, energizera jakiegoś, żeby mu to dobrze wchodziło.